Siema, siema. Obejrzymy sobie na żywo z moim komentarzem, może, albo będę miał tak rozdziawione usta, że bez komentarza, aktualizację do Polarisa. Zobaczmy, Well, builds can break for a ton of reasons. It's not a point of pride that, I start to rattle off a whole bunch of different things that break builds, because my whole vocation is to create tools, to create pipelines, and to create processes that don't break builds, that are very, very dependent. But in a perfect world, that might be the case, but in the reality of things, it can be so many things. There can be a perforce commit that completely destroys it. There's so many different types of errors. There can be a compilation error that fails the build. There can be build errors that have nothing to do with the actual game data itself. We're trying to move away from these kind of things, but having assets, single points of failures on certain assets. So a good example is like in our facial data, we use a thing called a DNA wrap deformer. And it literally just came up this last week that there was a wrap deformer attachment checked in that didn't have an LOD. Any face that was attaching this would fatal the entire game. As soon as QA got into it, every 2 seconds they were having a fatal error, which means the entire build sort of shut down on them and they couldn't proceed with their testing. So this is one of the reasons that we put those asset validations and those things in place. There is a lot of reasons that builds fail, and ogólnie na wstępie możemy sobie, jeżeli ktoś angielski, to tak z angielskim średnio, to ogólnie można sobie podarować to, co mówi na początku, no bo na początku mówi o problemach z buildami, o tym, jakie problemy się pojawiają w kompilacji buildów i po prostu jak starają się zepsuć coś, żeby ewentualnie znaleźć sposób na to, żeby to naprawić. Part of the tool's job is making sure that those don't happen. I zaczynamy od asset validation. So what is a build? The easiest way to understand a build is everybody's heard of code compiling before, and that is there's raw code that is written, and then it gets run through a compiler, and then out comes a binary or an executable as people would understand it. The same actually happens with our assets. So sometimes our assets come through and they'll be in an intermediate type format, and then those will get sent over to the build system to be compressed in such a way that it's actually a lot easier for us to deliver the build to users and for the build to actually be able to run a lot quicker. In order to distribute a version of the game to all the developers so that we can continue producing the game, we create what we call a build many times a day. As work is completed, it gets submitted to our source control system, Perforce, which is basically a way of just holding all of the assets, all of the code, everything that goes into producing the game. This obviously is being done by hundreds of developers in different studios across the world. So when a developer comes in the morning, they need to be able to depend on the build for the day. And the first build of the day, they're going to expect that all the stuff that they checked in the night before is actually present in that build so that they can continue to iterate on what they've been working on. So a build failing is a big deal. It actually brings down the entirety of the company on that particular change list. So there's a whole bunch of ways that we actually protect the build against failures like this. Widzę, że teraz będą się chwalić tym, ile devowie razy zgarniają 30K testując buildy. For the asset. So we run these through what is this validation. It checks for all the common errors that we would possibly make to the data. Kojarzę ten błąd z when lewitacją. you're developing in the editor, it can check what you're doing within that one level, but it can't look at a holistic approach. So the editor itself will produce various checks to make sure that what's exported is in good shape. But the asset validator is very much a complement to that, checking things that they cannot check at that time. And then if there's no errors, it allows them to commit it. If there is errors, it tells them exactly what to do about it. They go and fix it, and then are able to commit again, and we should be safe on the build. So we had a tool in place since I got here to CIG actually, and it started as a very, very small little Python script. And over time, as with any tool, it got a little more robust, but as it got robust, it also got very confusing to continue to build out. Ogólnie mówią o narzędziu do sprawdzania, znajdywania ewentualnych błędów w buildzie, takich bardziej pewnie prostych, podstawowych. I później kieruje do tego danego dewelopera, żeby przyjrzał się ewentualnie tym problemom.
And now we have much broader adoption for all the teams so that they can write their own levels of asset validation within the tool as well. So of course a big win for the tools team here is that we don't need to create all these tests. We can allow the experts in the other teams to do it for us. Other teams among the company, as we've scaled up quite a bit comparatively to the older tools, can actually write asset validation inside of this framework. So this was a really important part of the new tool. Now it does everything that the old one already did, but now our scalability is so much broader. So as we continue to develop Star Citizen, we get ever more complicated systems. Czyli ogólnie im się to narzędzie do sprawdzania poprawności asetów rozwinęło na chwilę obecną i rzeczywiście jest też skalowalne, więc może sprawdzić dużo więcej rzeczy bez ingerencji na przykład człowieka. I dopiero w momencie, kiedy coś znajdzie, to kieruje ewentualnie dewelopera. It's very much the same paradigm. So when we bring up new asset validation, they appreciate having this because they need to know about those errors up front. They don't want to wait for the build to fail, for some producer to come to their desk and go, why has this failed? Why has your asset not worked out? For players especially, this is going to matter for you because as you've been waiting for a PTU build or an ePTU build, these failed builds slow these things down. And if we can't review them, we can't QA internally, that means a release doesn't go out. So we're trying to nab it right at the very beginning, so that developer knowing that there is a problem before it hits the build, before it fails to the build, and before it delays a release for you guys. So the tools team is incredibly important as far as the developers, players, and builds go. And hopefully this means more builds will make it to players' hands. I hope you've enjoyed this brief look into the tools team and one of our products. Miejmy nadzieję. And hope you see you again in the verse. While much of Star Citizen's continuing development is Teraz chyba dedicated to najważniejszy creating punkt. gameplay systems like cargo and salvage, new locations like rivers, sand caves, and crash sites, missions like the new prison escape, the Horizon platform stuff, the time trial races, and everything else that's heading our way in the upcoming Alpha 3.18, the folks that are focused on the making and iteration of tools to help the very process of game creation itself are an essential element of the game dev gumbo that we make here. And we're always thrilled when we can give them a few minutes to shine. But up next, the long-awaited, often rumored, Polaris concept model internal layout rework. Ooh. Now, it's not a series of new concept images like those that were created for the 600i we showcased a few weeks ago, but this is a down-in-the-rough 3D Max model look at the reworked concept mesh to explore the new internal layout so potential pirates can begin plotting out their boarding actions. Enjoy. The Polaris is obviously a really old concept. It's been around for a very long time. It was one of the early ships that we did the exterior concept art for. The Polaris came out in, I think, 2017. Lots of features have been added to the game since Ale to są then chyba koncepty ze strony. About at that time, or to chyba jeszcze nie jest aktualizacja. About. Like a lot of the older ships, the interior just didn't fit. We couldn't get the size, the scale, or the metrics for how we'd want it to appear to 155 metrów. Inside the frame that we had. We've really now locked in how we want the interior layout, what the impact of the exterior means, but it's still the same Polaris that everyone originally... Power Plant Capital, Armor Light, 28 torped, to są dziesiątki, 216 jest cargo, stanowisk 7, maksymalna załoga 24 osoby. Korweta. No jestem ciekaw. Impact the exterior means, but it's still the same Polaris that everyone originally saw and fell in love with. It just means that now it's kind of fit for purpose, whereas with the initial concepting phase and initial layout, it wasn't quite where we needed it to be. Patrzmy, czy to była stara metryczka. The exterior remains pretty much the same beyond it has got larger to accommodate some of the interior changes. The role is the same, the key visuals are the same. You may notice again some like panel line changes or turret updates. But fundamentally, you look at the Polaris now versus then, it's almost indistinguishable aside from that scale change, and the role remains surowy naprawdę. Mamy bardzo duże pokrycie wieżyczek z tego co widzę. Mamy dwie górne wieżyczki, jedną dolną.
Na dolnej pewnie piątki będą. Patrząc na to, że on ma 155 metrów, to dolne mogą być nawet i szóstki. Moving on Ale the to inside, zobaczymy. however, we have a completely different story. Although there wasn't much seen for what the inside was going to look like, we had to remove a lot of that and just start again. We fit the entirety of the interior inside of it while taking into account the change in component sizes. Where we went from size 0 all the way up to size 10, whereas now we've got much more kind of distinct categorization of our components. We've now got a capital shield generator, capital power plant, capital cooler, all to support the actual size of the ship and the scale of it, especially for what its role is within the actual universe. Dużo części kapital. Także no... Jest to dosyć ciekawe. So, talking layout, we don't have concept images for every single room within the ship, but I can give you an estimation of what you can expect from it. So, you start from the bridge, which has been opened up a bit to give you a bit more space and visibility. Behind that, we then have the escape pod section, where there's escape pods for all the crew to be able to quickly evacuate the ship. Moving behind that, we then have the captain's quarters and office, as well as the CO's office. Behind that again, we then have the armory. Moving further back, we have the crew bunk room and baths and shower. Dosyć ciekawa stylistyka, jeżeli chodzi o koje dla załogi. Jeszcze w sumie nie widziałem takich pod skosem, wchodząc do pokoju, do pomieszczenia z kojami. Across from that, we then have the rec area. So it's where the food is, it's where the relaxation is. Duże pomieszczenie rekreacyjne. Ciekawe, czy rzeczywiście tamta metryczka, którą pokazali wcześniej, to była aktualna na chwilę obecną, że on ma 155 metrów, czyli coś wielkości reclimera, jeżeli chodzi o długość, czy jeszcze będzie większy. Zobaczymy, czy coś jeszcze powiedzą na koniec o jego długości. Is for the actual crew of the ship. Moving back further, we then come towards the center of the ship, where the actual hangar of the Polaris is, and that's had a bit of a size increase, so it's very comfortable to fit things like a saber. No i to jest powierzchnia hangaru. No. Jeżeli Sabrem można wylądować, no to naprawdę sporo jednostek przyjmie w bebechy. On the left and right hand side, on one side you have the medical facilities. Medbay. Ciekawe jaki tier. On the other you have the holding cells for any prisoners or wrongdoers that you might get hold of. And then moving back, you then have the entrance of where engineering is, which spans about 2 decks. A small section of it is at the rear, which houses some of the more standard components. Then the lower deck of engineering holds the large capital components for the Polaris. No, może być Moving to back forward ciekawe. then from the rear, we then have the cargo hold. Moving forward from the cargo area, we then have the torpedo room, which has all of the torpedoes stored and an operations station if anyone needs to maintain any work down there. So the Polaris' concept complete. We're pretty happy with. Zobaczmy sobie, przyjrzyjmy się po prostu temu, co tutaj rozpisali. Łazienki, koje pod skosem, mesa, kapitan, zbrojownia, winda. Winda? Okej. Czyli tu będziemy mieli windę. No tak. Winda, ja się dziwię przy takim rozmiarze. Mamy tylni turet, boczne turety, górne turety 2 i dolny turet 1. Jeżeli chodzi o pokrycie, może mieć całkiem ciekawe. I może być to jeden z fajniejszych statków do walki ewentualnie z piratami i mniejszymi jednostkami. W szczególności, że przed mniejszymi jednostkami będzie musiał się bardzo mocno bronić ze względu na light armor. With the updates to it internally and hope you're as well. And now we are just at the point of scheduling when we can. Tu mamy chyba górny pokład. Mamy... Albo to jest dolny? Tak, to jest chyba dolny, bo tu jest jeszcze rampa boczna pod cargo. Czyli mamy całą inżynierkę z 3 komponentami. Kapital, bo tam, jak dobrze pamiętam, shieldy nie, bo shieldy były 3 large, był power plant, były kulery i coś jeszcze. Ale przegapiłem.
No i mamy pomieszczenie z torpedami. Jump it into production. It's naturally a large ship, slightly larger than it was. So it's not going to be a quick endeavor, but we think it's going to be a pretty fruitful one by the end of it. The lessons that we've learned over the years from the evolution of making ships and their interiors have all come into play when we've done the Polaris. And I can't wait for people to be able to see it. So, what did we learn this week? Well, we learned a bit about the build system, how it can break. Ogólnie okej. Surowy model, więc praktycznie jeżeli ktoś czeka na Polarisa, to może się nastawić na to, że Polaris jeszcze daleka droga. Mają fajnie to rozplanowane. Patrząc na to, jak to wygląda, to naprawdę wrócimy się jeszcze do ewentualnej metryczki, bo ona była aktualna. Gdzie to jest? Mamy tutaj. Mamy 3 shieldy large, power plant capital i mówili tam coś jeszcze na pewno o coolerach capitala. Jeszcze jakiś jeden komponent był. Zaraz postaramy się to znaleźć ewentualnie. 7 turetów, czyli u góry mamy 3, po bokach 2 i na dole by musiały być 2. Czyli jeszcze gdzieś jeden turet jest, tak? Dobrze liczę? 5, 6, tak. Prawdopodobnie z tyłu jeszcze jest jedna tylnia. Prawdopodobnie. Zobaczmy, tutaj jest taki... Tu się obraca. We want the interior layout, what the Nie widać za impact of the bardzo. exterior means, but it's Almost indistinguishable. Dobra. We've now got I tu mówili o komponentach. categorization of our components. we've now got a capital shield generator, capital power plant, capital cooler, all to support. Okej. Czyli tamta metryczka jest prawdopodobnie nieaktualna. Tylko nie wiem, po co pokazali tamtą metryczkę, skoro tam są rozpisane 3 large shieldy i dlatego w ogóle wyleciało mi z głowy to, że tu mówi o Capital Class Shield Generatorze, czyli mamy Capital Shieldy, Capital Coolery i Capital Power Planta. Te 3 moduły, no, robią z tego całkiem ciekawy statek. Jeżeli chodzi o atak bronią laserową na Polarisa, no to może być ciężko, jeżeli on rzeczywiście dostanie Capital Size Shield Generator. Nie rozumiem za bardzo tej metryczki i trochę się pogubiłem w tym wszystkim, bo pokazali na początku metryczkę i prawdopodobnie pokazali ją jako starą. Jeżeli on urósł, to nie wiem do jakich rozmiarów. Jeżeli ma 155 metrów, no to jest rozmiarów Reclaimera. Ale patrząc też ewentualnie na ludzi tutaj w korytarzach i patrząc jak długi jest ten korytarz i to jest tylko połowa segmentu, to może delikatnie będzie większy. Może w okolicach, nie wiem, nie chcę zgadywać, ale może, nie wiem, w okolicach 200 metrów. Jeżeli metryczka się nie zgadza, bo już jeden element się nie zgadza względem tego, co pokazali na metryczce, a tym, co mówią tutaj o generatorze tarcz, no to już mamy rozbieżność, tak? Bo tam są 3 shieldy large podane, a tutaj już mówi o capital size. Fajnie by było, jakby aktualizowali metryczki na stronach, ale niestety w CIG-u jest to bardzo ciężkie i niekoniecznie im się to zawsze udaje. Wróćmy sobie jeszcze do layoutów. To nie to. O. No i tu mamy jeden z poziomów. Mamy escape pody. Mostek jest bardzo duży. Dosyć ciekawie to wygląda. Dostęp do turetów w głównym korytarzu. No akurat koje i messroom, no to jest taka mniej ważna rzecz. Przynajmniej dla mnie, bo na razie nie będę się nią interesował. Zazwyczaj jak będziemy z chłopakami latać Polarisem, to pewnie większość obstawi wieżyczki, jeden zajmie się torpedami i po prostu dobry pilot.
Fajnie, że dodali taki element jak właśnie cele, czyli jak ktoś będzie niegrzeczny, no to po prostu trafi do celi. I medbay, tylko nie wiem jaki tier, nie spodziewałbym się, że tutaj będzie ten tier drugi, chociaż kto wie. Na razie nic więcej na temat medbaya nie powiedzieli, są 2 łóżka, więc to dosyć ciekawie wygląda. I zobaczymy pewnie na następnym, może Invictusie. No to jest w sumie event militarny, więc może coś więcej powiedzą o Polarisie. Przynajmniej ja bym to na takiej zasadzie zrobił. Skoro jest event militarny, to lepiej podsycić jeszcze łogień. No i drugie piętro, a raczej to jest dolne, to jest subdeck. No to mamy całą maszynownię z kapital tymi komponentami, więc to też będzie dosyć ciekawie wyglądać. Coś jak na styl 890, gdzie tam mamy capital size shielda i nie wiem czy coś jeszcze. 890 to nie mój konik, więc tam niestety nic na pewno nie wiem. Tu mamy cargo i tu chyba mamy dosyć dziwnie to wyglądało właśnie na wcześniejszym zdjęciu. Mamy taki balkonik, gdzie mamy widok na maszynownię i chyba cargo. No i tu mamy cały system torped. Zaraz zobaczymy sobie. To jest właśnie ten balkonik, który jest tam wcześniej na tej rozpisce. Także widzimy całą maszynownię pod spodem, mamy cargo. No, może być to naprawdę bardzo fajnie wyglądający statek. Mam go we flocie, więc na pewno, że tak powiem, opiszę go szerzej. Na pewno będzie masa streamów związanych z Polarisem. No i zobaczymy, czy rzeczywiście na Invictusa go zaktualizują i doprecyzują większość informacji. A tymczasem dzięki za wspólne oglądanie Inside Star Citizen. Mam nadzieję, że też mój komentarz i część tego, co dopowiedziałem ze swojej strony odnośnie Polarisa, pomoże ewentualnie tym, którzy się zastanawiają ewentualnie nad Polarisem. I dzięki wam wielkie. Tymczasem do następnego.